Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Centrum Pilonidalnym Kliniki Venomedica we Wrocławiu. Ja nazywam się Norbert Zapotoczny, jestem chirurgiem i zajmuję się kompleksowym leczeniem choroby pilonidalnej, zwanej popularnie torbielą włosową. I chciałbym Państwu opowiedzieć przede wszystkim, skąd ta choroba się bierze, jakie są sposoby jej leczenia i dlaczego niektóre są lepsze, a niektóre są gorsze. Torbiel pilonidalna, zwana również torbielą albo zatoką włosową, torbielą ogonową, to jest choroba zapalna skóry. Dotyczy ona skóry na dnie szpary międzypośladkowej. Częściej chorują mężczyźni niż kobiety i stosunek jest około 4:1. Bardzo często ta choroba zaczyna się w wieku młodzieńczym u nastolatków i narażone są przede wszystkim osoby, które mają głęboką i ciasną szparę międzypośladkową. Proszę sobie wyobrazić, że skóra na dnie tej szpary jest przez cały czas zaciśnięta, nie ma tutaj cyrkulacji powietrza, poddana jest działaniu potu i to powoduje w dłuższym okresie rozmiękczenie skóry i uszkodzenie mieszków włosowych i porów skórnych, gdzie tworzą się zagłębienia. Oczywiście oprócz potu w szparze międzypośladkowej możemy znaleźć złuszczony naskórek, bakterie, ponieważ blisko jest odbyt, a także luźno leżące włosy. Włosy, które leżą w szparze międzypośladkowej, to często są włosy, które spadły z głowy albo z całego ciała i wpadły do szpary i wbrew takiemu najbardziej popularnemu poglądowi nie jest to choroba włosów, które wrastają do skóry, dlatego że w torbieli włosowej włosy to są luźno leżące, krótkie odcinki pozbawione cebulek. Podczas trwania tej choroby bakterie uszkadzają skórę i przechodzą do tkanki podskórnej. Pory się ulegają wydłużeniu, tworzą się takie mikroropnie. W te otwory mogą wbić się krótkie włosy. Prowadzono badania i okazało się, że tak naprawdę najwięcej włosów, które są w szparze międzypośladkowej, pochodzi tak naprawdę z głowy. To są włosy często obcięte u fryzjera, one są krótkie, one są sztywne i mają ostre końce. One układają się równolegle do szpary międzypośladkowej i potrafią podczas chodzenia wetrzeć się w skórę, wbić niemalże w te pory i dostać się do tkanki podskórnej. Jeżeli dojdzie do zatkania tych porów, bakterie, które zbierają się pod skórą, mogą spowodować infekcję tkanki podskórnej i powstanie ropnia. Ropień rozwija się w tkance podskórnej i zaczyna powodować objawy bólowe, gorączkę, obrzęk tej całej okolicy. Przeważnie ropnie w całym organizmie, one jakby spływają grawitacyjnie w dół. Natomiast w części w szparze międzypośladkowej sytuacja jest troszkę inna. Ponieważ ropień, próbując się wydostać na skórę, podąża tam, gdzie ciśnienie tkanek jest najmniejsze. Natomiast w szparze międzypośladkowej im niżej, tym to ciśnienie jest większe, dlatego że na pośladkach się siedzi, dlatego ropnie często drążą w stronę głowy, próbując wydostać się gdzieś poza szparę międzypośladkową i tworzy się przetoka ropna na skórze. Najczęściej ta przetoka jest w górnej części szpary międzypośladkowej, albo na prawo, albo na lewo, tak żeby ropień stara się opuścić to ciasne miejsce, czyli szparę międzypośladkową. I taki jest typowy obraz torbieli włosowej, czyli jest jama, w której leżą luźno włosy. One są otoczone takim płynem surowiczym, takim płynem, taką tkanką ziarninowatą, która się wydziela podczas drażnienia tkanki podskórnej i co jakiś czas dochodzi do infekcji tej przestrzeni, powstaje ropień, ta ropa ewakuuje się przez przetokę skórną i po jakimś czasie to zakażenie ustępuje.
I te zakażenia występują cyklicznie, u niektórych częściej, u niektórych rzadziej. Czasem jest to co miesiąc, czasem jest to raz do roku, czasem przez kilka lat jest spokój. Natomiast dopóki w tkance podskórnej są włosy, to jest to taki czynnik, który nie pozwala się zagoić tej jamie ropnia i on cały czas powoduje takie drażnienie tej tkanki podskórnej. Wokół kanału tej torbieli dochodzi do powstania blizny. Ona często przybiera dosyć duże rozmiary. Jest to taka sztywna tkanka, która jest wyczuwalna przez skórę jako taki guz. Wobec czego właściwie jedynym sposobem leczenia tej choroby jest leczenie chirurgiczne, czyli trzeba zrobić coś, żeby to wszystko się zagoiło. I druga sprawa, trzeba zrobić coś, żeby to już więcej nie powstało. Jeżeli chodzi o najczęściej wykonywane operacje, i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, są to proste wycięcia torbieli. Dochodzi do wycięcia całej zmiany, łącznie z marginesem tkanek zdrowych i najczęściej pozostawia się taką ranę na otwarto do ziarninowania. Niestety ten sposób leczenia jest obarczony wieloma komplikacjami. Przede wszystkim powstaje na dnie szpary międzypośladkowej duża rana, która nie chce się goić. Szpara międzypośladkowa jest taka, jaka była, czyli ciasna. Nie ma tam dostępu powietrza. Dochodzi do retencji płynów, czyli płynu sorowiczego, który wydziela się w ranie. Ponieważ jak sobie Państwo wyobrazicie, patrząc na to z góry, rana jest zlokalizowana blisko odbytu, więc dochodzi tam do częstych reinfekcji i ona goi się bardzo, bardzo długo, często kilka, nawet kilkanaście miesięcy. Są też przypadki, gdzie ta rana nie chce się zagoić wcale. Natomiast najgorszą rzeczą w tym sposobie leczenia jest to, że nawet jeżeli dojdzie do zagojenia, wyziarninowania tego dna rany, to wszystkie czynniki, które doprowadziły do powstania torbieli włosowej, cały czas są obecne. To znaczy pacjent ciągle ma głęboką szparę międzypośladkową, a po tym wycięciu torbieli czasem ona jest jeszcze głębsza niż była. Ma taki tryb życia, prowadzi taki tryb życia, jaki prowadził wcześniej, czyli jest to często tryb życia siedzący. Często współtowarzyszą temu choroby takie jak nadpotliwość, jakieś choroby skóry, które też prowadzą do tego, że ta skóra jest troszkę osłabiona i nadreaktywna. I torbel włosowa, pomimo takiego szerokiego wycięcia, może się odbudować od nowa, może powstać od nowa. To znaczy skóra w szparze międzypośladkowej zostaje uszkodzona przez pot, przez brat powietrza, powstają otwory, przez które wnikają do środka włosy, dochodzi zakażenie bakteryjne i taka torbiel może powstać od nowa, nawet jak niektórzy twierdzą, w 50% przypadków. Z uwagi na niepowodzenia po leczeniu klasycznym, czyli prostych wycięciach torbieli, lekarze zaczęli próbować wykonywać zabiegi mało inwazyjne, tak żeby pacjenci od razu mogli wrócić do normalnego, aktywnego życia. Jeżeli z ropnia, którym jest torbel włosowa, usunie się włosy, usunie się ropę, usunie się tkankę ziarninowatą, złuszczony naskórek, wszystko co do tej przestrzeni przez te otwory w skórze weszło, teoretycznie jama ropnia powinna się zagoić, dlatego że ona jest otoczona dobrze ukrwioną blizną i jeżeli nie będzie tych czynników drażniących, to tkanka podskórna po prostu się zagoi. Wobec czego pierwszym takim sposobem, który wymyślono, jest tak zwany pit picking, czyli jak można powiedzieć, że czyszczenie tej torbieli. Pit w języku angielskim oznacza te zagłębienia w skórze. Pit picking, czyli przeczyszczanie tych dziurek w skórze. Generalnie polega to na tym, że usuwa się wszystko ze środka po to, żeby to mogło się zagoić.
ten sposób ewoluował i dodawano do niego coraz to nowe elementy i takim chyba najskuteczniejszym obecnie sposobem tych zabiegów małoinwazyjnych jest zabieg z użyciem lasera, czyli oprócz tego, że otwieramy tą torbiel w miejscu, gdzie powstała przetoka ropna i przez ten otwór i przez ten kanał usuwamy wszystko, co jest w środku przy użyciu takiej specjalnej chirurgicznej łyżeczki, przetykamy te wszystkie kanaliki, w których jeszcze mogą tkwić włosy, a na koniec wprowadzamy do środka laser, czyli taki światłowód laserowy, który termicznie powoduje wypalenie tych tkanek zakażonych wokół ściany torbieli. Przy okazji zabija bakterie. Do tego można już te martwicze tkanki usunąć również przez ten kanał i taką przestrzeń zostawiamy po to, żeby ona się wygoiła. Sposób jest mało inwazyjny, to znaczy można tę całą operację wykonać w znieczuleniu miejscowym, czyli znieczuleniu tylko okolicznych tkanek. Pacjent nie musi spać, nie musi być znieczulony w kręgosłup. Po zabiegu pacjent może od razu pójść do domu. Tak naprawdę po wycięciu tej ujścia przetoki i przetkaniu i wypaleniu tych dziurek pozostaje kilka otworów w skórze, z których wydobywa się niewielka ilość takiej surowiczej wydzieliny i czekamy kilka tygodni, dopóki ta cała przestrzeń się nie zagoi, nie powstanie blizna. Oczywiście pomimo tego, że jest to zabieg taki mało inwazyjny i bardzo dobrze to wygląda estetycznie, dlatego że nie zmienia to jakby kształtu tych pośladków, niestety nie możemy w ten sposób uniknąć jednej ważnej rzeczy. To znaczy nawet jeżeli uda nam się zagoić tą torbiel, to dalej zostaje głęboka szpara międzypośladkowa i niestety w dalszym przebiegu może dojść do pojawienia się tej torbieli ponownie z uwagi na to, że oprócz ciasnej szpary pacjent cały czas prowadzi ten sam tryb życia, czyli na przykład tryb życia siedzący, ma te same problemy skórne, więc po takim zabiegu naprawdę trzeba bardzo dbać o higienę, dbać o to, żeby tutaj zapewnić cyrkulację powietrza, a i to niestety prowadzi często do powstania nowych torbieli. W naszym materiale oceniamy takie ryzyko na powyżej 15%. Przez wiele lat poszukiwano skutecznych metod operacji torbieli włosowej. W latach 70. powstały techniki, które zmieniły kształt szpary międzypośladkowej, co znacząco wpłynęło na spadek ryzyka nawrotu. Wszystkie operacje, które doprowadzą do spłycenia szpary międzypośladkowej, spowodują, że skóra na dnie szpary międzypośladkowej ma zapewniony dostęp powietrza. Ta cyrkulacja powietrza powoduje to, że skóra nie jest ciągle wilgotna, nie dochodzi do uszkodzenia porów skórnych i do powstania tej torbieli włosowej de novo, czyli od podstaw. Większość z tych operacji są to duże operacje chirurgiczne, które polegają na wycięciu bardzo dużych objętości tkanek, co z kolei wpływa na konieczność przesuwania całych płatów skórno-tłuszczowych. Takie rozległe operacje powodują, że wydłużają czas rekonwalescencji, czy pacjenci często nie mogą szybko wrócić do normalnych aktywności fizycznych, muszą często długo leżeć w szpitalu, długo leżeć w domu, najczęściej na brzuchu, nie mogą siadać. Poza tym niektóre z nich pozostawiają bardzo nieestetyczne blizny. Natomiast wśród tych wszystkich operacji powstała operacja, która połączyła metody skuteczne, czyli wypłycające szparę międzypośladkową, z operacjami mało inwazyjnymi, czyli doszło do tego, że ta operacja jest tak mało inwazyjna, że pacjent właściwie od razu po tej operacji może wrócić do normalnych czynności, aktywności życiowych. Jest to operacja plastyki szpary międzypośladkowej sposobem Bascoma. W angielskim języku nazywa się Bascom Cleft Lift.
I jest to, można powiedzieć, tak po prostu operacja skóry. Operacja skóry pośladków. W naszym centrum piloidalnym ztuningowaliśmy w cudzysłowie tą operację do takiej operacji naprawdę mało inwazyjnej, którą można wykonać w trybie ambulatoryjnym, czyli pacjent od razu, czy tam tuż po operacji może wyjść od nas i wrócić do domu i możemy tą operację przeprowadzić w znieczuleniu miejscowym, więc tak naprawdę znieczulamy regionalnie tylko skórę w okolicy, którą operujemy. Jest to taka odmiana znieczulenia miejscowego, która nazywa się znieczuleniem tumescencyjnym. Podajemy dużą objętość płynów z niewielkim stężeniem środka znieczulającego, dzięki czemu możemy znieczulić rozległe rejony skóry i tkanki podskórnej. Żeby spłycić szparę międzypośladkową, przede wszystkim musimy się pozbyć tego nadmiaru skóry, który jest oryginalnie, wobec czego musimy wyciąć płat skóry z jednej strony szpary międzypośladkowej. Natomiast jest to tylko płat skóry, który ma grubość powiedzmy między 5 mm a centymetr. Tkanka podskórna zostaje w swoim miejscu, bo jest ona nam bardzo potrzebna do tego, żeby po zabiegu nie powstawały jakieś wolne przestrzenie, w których może się zbierać płyn surowiczy, w których się może zbierać krew, które są podatne na zakażenia. Wobec czego wycinamy skórę z jednej strony szpary międzypośladkowej i najczęściej wycinamy ją razem z tą torbielą włosową. Jeżeli się udaje, to bez jej otwierania, bo środek torbieli jest często zakażony, nie chcemy infekcji rany. Patrząc na to z takiej perspektywy z góry, płat skórny, który wycinamy, ma kształt takiego trójkącika, czy też żagielka. Wycinamy skórę łącznie z tymi wszystkimi uszkodzeniami, z tą przetoką ropną, z tymi dziurkami w szparze międzypośladkowej, z torbielą włosową i usuwamy. Skórę z drugiej strony szpary międzypośladkowej oddzielamy od tkanki podskórnej na pewnej długości, dzięki czemu ten wolny płat możemy wysunąć ze szpary i on nam wtedy pokrywa ubytek, który powstał po wycięciu skóry ze strony przeciwnej. Czyli można powiedzieć, że ten brzeg rany przyszywamy do tego brzegu rany. Zanim to zrobimy, tkankę podskórną po obu stronach pośladków łączymy kilkoma szwami pojedynczymi po to, żeby nie powstała wolna przestrzeń, żeby ta tkanka tłuszczowa się nie rozchodziła i żeby przesunięty płat miał odpowiednie rusztowanie i żeby miał miejsce, żeby się tutaj porządnie wgoić. Po operacji rana, która powstaje, jest przede wszystkim zlokalizowana bocznie od linii pośrodkowej ciała, dzięki czemu po pierwsze dobrze się goi, nie wchodzi w fałd skórny, który powstaje, w którym ta szpara międzypośladkowa się odtwarza, a po drugie wszystkie rany zlokalizowane w linii pośrodkowej są podatne na rozrywanie podczas chodzenia, dlatego że pośladki są właściwie przedłużeniem nóg i przy każdym kroku poruszają się przeciwstawnie, więc rana, która jest przesunięta bocznie, nie podlega temu ruchowi. Dodatkowo jest wzmocniona takimi plastrami, które zostają, dopóki same nie odpadną, wobec czego można powiedzieć, że rana jest bezobsługowa. Dzięki zastosowaniu środka miejscowego znieczulenia pacjent od razu po operacji jest sprawny, ponieważ rana jest naprawdę powierzchowna, może wstać, może się ubrać, może wrócić do domu. Od następnego dnia może na pośladkach siadać, może się kąpać pod prysznicem i może wykonywać normalne czynności, takie jakie wykonywał przed zabiegiem. Oczywiście powrót do sportu jest możliwy dopiero po kilku tygodniach, kiedy ta rana się wygoi. Dzięki zastosowaniu tej techniki mało inwazyjnej przede wszystkim rany goją się bardzo dobrze i są dają dobry efekt estetyczny, dlatego że ranę zszywamy szwem śródskórnym, który nie wystaje na zewnątrz, jest szwem rozpuszczalnym, który przebiega takim wężykiem tuż pod skórą, nie jest widoczny z zewnątrz, wobec czego rana ma kształt takiej linijnej kreseczki,
która się dobrze goi i daje dobry efekt estetyczny. Wszyscy pacjenci zastanawiają się, jak będzie wyglądać ich życie po operacji. Przede wszystkim dzięki temu, że operację przeprowadzamy w znieczuleniu miejscowym, pacjenci są od razu w pełni sprawni, mogą wstać, mogą się ubrać i mogą wrócić do domu. Tak naprawdę, ponieważ rana jest bardzo powierzchowna, nie ma przeciwwskazań do siedzenia, do chodzenia, do prowadzenia normalnego trybu życia. Rana ma kształt linijny i jest zszyta szwem śródskórnym, co poprawia widok estetyczny i poprawia jej gojenie. Do tego naklejamy na nią takie plastry, które dodatkowo wzmacniają brzegi rany, a które zostawiamy, dopóki same nie odpadną. Wobec czego można powiedzieć, że rana jest praktycznie bezobsługowa. Po to, żeby pod płatem nie zbierały się płyn, krew, ani żadne inne substancje, które mogą spowodować problemy infekcyjne, w ranie pozostawiamy dren. Dren to jest taka rurka, która wchodzi przez osobny otwór i zlokalizowana jest pod płatem. Drugi koniec tej rurki jest wyprowadzony na zewnątrz i przyczepiony do butelki, która ma kształt takiej harmonijki. Jeżeli butelka jest ściśnięta i przyłączona do rurki, to ulega samorozprężeniu, przez co zasysa wszystkie płyny, które mogą zbierać się w ranie. Taką buteleczkę zostawiamy na kilka dni po operacji. Mniej więcej z reguły jest to między 5 a 7, zależnie od tego, jak dużo płynu w tej buteleczce się uzbiera. Pomimo tego, że jest to jakiś osobny system, który jest z pacjentem przez te kilka dni, nie upośledza on ani chodzenia, ani wykonywania normalnych czynności, łącznie z kąpielą. Po takiej operacji, po 24 godzinach, pacjent może już wejść pod prysznic, może się wykąpać, może to zrobić bez opatrunku. Po kąpieli, po osuszeniu i dezynfekowaniu tej okolicy, naklejane są na tą okolicę normalne, proste opatrunki. Z tymi opatrunkami pacjent może chodzić, może nawet wrócić do pracy czy do szkoły. Po 7 dniach usuwa się cały system w taki sposób, że przecina się jeden szef, który go mocuje i można go delikatnie wysunąć i wyrzucić. Można to zrobić u nas w klinice, natomiast wielu pacjentów jest z daleka, wobec czego mogą się zgłosić do swojego lekarza rodzinnego, ale mogą również po naszym instruktażu zrobić to normalnie w domu. Nie jest to nic trudnego i każdy sobie zdaje z tym radę. Po usunięciu tego systemu rana już jest praktycznie prawie zagojona i mniej więcej po 2 tygodniach, kiedy odpadną te plastry, właściwie można wrócić do normalnego życia. Trzeba tylko pamiętać o tym, że przez około 6 tygodni należy unikać urazów w tej okolicy, czyli sytuacji, w których można się przewrócić, w których można zostać uderzonym w pośladki i również raczej powstrzymać się od uprawiania sportów kontaktowych. Pomimo tego, że można się kąpać pod prysznicem już 24 godziny po operacji, to wanna, basen czy jacuzzi, z tym trzeba poczekać, dopóki rana się w pełni nie zagoi, dopóki blizna się nie wzmocni, mniej więcej również 6 tygodni. Natomiast największym plusem tej operacji jest to, że pacjent od razu po operacji może wrócić do normalnego życia, zarówno zawodowego, jak i może wrócić do szkoły i dolegliwości bólowe po tym zabiegu są naprawdę znikome. Przez pierwsze 3 dni może przy gwałtowniejszych ruchach czuć dyskomfort w tej okolicy. Po tygodniu właściwie te dolegliwości i po usunięciu tego systemu drenażu dolegliwości właściwie całkowicie ustępują. Choroba piloidalna jest chorobą przewlekłą. Charakteryzuje się wieloletnim przebiegiem i wysokim odsetkiem nawrotów po nieodpowiednim leczeniu. Chorują najczęściej ludzie młodzi i ta choroba ogranicza ich aktywność fizyczną i znacznie obniża komfort życia.
Należy jednak pamiętać, że chorobę pilonidalną można skutecznie leczyć na każdym etapie jej przebiegu. Jeżeli mają Państwo problem z torbielą włosową, zapraszam na konsultację. Centrum Pilonidalne, Klinika Venomedica Wrocław.